guys, travel with me on my channel. W styczniu 2025 roku odwiedziliśmy posiadłość Croom w Worcestershire w Anglii. Czasami trafiają się miejsca, które wyglądają jak zwykły angielski park krajobrazowy. Zielone łąki, jeziora, samotne drzewa i elegancka rezydencja w oddali. Jednak im dłużej się im przyglądamy, tym bardziej odkrywamy, że kryją niezwykłe historie. Takim miejscem jest właśnie Croom w hrabstwie Worcestershire. Jedna z najbardziej fascynujących posiadłości National Trust w Anglii. Historia Croom sięga ponad 1000 lat. Już w czasach anglosaskich istniała tutaj osada, a później została odnotowana w słynnej księdze Domesday z 1086 roku. Jednak prawdziwa przemiana rozpoczęła się w XVI wieku, gdy majątek kupiła rodzina Coventry. To właśnie oni przez kolejne stulecia uczynili z Croom miejsce wyjątkowe. Najważniejszą postacią w dziejach posiadłości był George William Coventry, szósty hrabia Coventry. Gdy odziedziczył majątek w 1751 roku, postanowił stworzyć jedną z najnowocześniejszych i najbardziej imponujących rezydencji swoich czasów. Nie interesowały go półśrodki. Chciał mieć to, co najlepsze, najmodniejsze i najbardziej spektakularne. W tym celu zatrudnił człowieka, który miał zmienić oblicze brytyjskich krajobrazów, słynnego architekta krajobrazu Lancelot Capability Brown. Croom było jego pierwszym wielkim projektem. Brown podobno nazywał je swoim pierwszym i ulubionym dzieckiem. To tutaj po raz pierwszy na tak ogromną skalę zastosował styl, który później rozsławił go w całej Europie. Aby zrealizować wizję idealnego krajobrazu, Brown dokonał rzeczy, które dziś wydają się wręcz niewiarygodne. Całą wieś znajdującą się w pobliżu rezydencji przeniesiono w inne miejsce. Średniowieczny kościół został rozebrany, a nowy wzniesiony dalej od pałacu. Zniknęły formalne ogrody, a ich miejsce zajęły łagodnie falujące trawniki, grupy drzew i sztucznie stworzone jeziora wyglądające tak naturalnie, jakby istniały tutaj od zawsze. Najbardziej imponującym przedsięwzięciem była budowa wijącej się rzeki o długości niemal 3 km. Została wykopana ręcznie przez setki robotników. Wszystko po to, aby stworzyć iluzję nieskazitelnej natury. Ale Croom to nie tylko dzieła Capability Browna. Wkrótce do projektu dołączył również jeden z najwybitniejszych architektów XVIII wieku, Robert Adam. To właśnie on zaprojektował wiele wnętrz rezydencji oraz liczne budowle rozsiane po parku. Spacerując po Croom, można natknąć się na rotundy, mosty, wieże widokowe i romantyczne ruiny. W XVIII wieku takie budowle nazywano follies, ozdobnymi konstrukcjami stworzonymi wyłącznie po to, by zachwycać odwiedzających. Hrabia Coventry był człowiekiem niezwykle ambitnym. W ciągu swojego życia wydał na rozbudowę majątku równowartość dziesiątek milionów współczesnych funtów. Chciał, aby Croom był symbolem prestiżu, elegancji i dobrego smaku. Jednak historia tego miejsca nie zawsze była pełna splendoru. W czasie II wojny światowej spokojny krajobraz Croom zmienił się nie do poznania. W 1940 roku znaczną część majątku przejęło wojsko. Powstała tutaj tajna baza lotnicza RAF Deptford. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak zwykłe lotnisko wojskowe. W rzeczywistości prowadzono tu jedne z najważniejszych badań technologicznych całej wojny. Ponad 2000 naukowców, techników i żołnierzy pracowało nad udoskonaleniem radarów montowanych w samolotach. To właśnie w Deptford testowano rozwiązania, które pomogły aliantom wykrywać niemieckie okręty podwodne i samoloty. Wielu historyków uważa, że badania prowadzone tutaj miały ogromny wpływ na zwycięstwo aliantów. Po wojnie los Croom ponownie się odmienił. Utrzymanie wielkiej rezydencji stawało się coraz trudniejsze. W 1948 roku majątek został sprzedany. Przez pewien czas w pałacu działała szkoła katolicka dla chłopców.
Później budynek pełnił różne funkcje, od centrum konferencyjnego po hotel. Jednym z najbardziej niezwykłych epizodów była obecność ruchu Hare Krishna. W latach 70. i 80. KRUM stało się brytyjską siedzibą tej organizacji religijnej. Jej członkowie zamieszkali w dawnym pałacu, pozostawiając po sobie ślady widoczne jeszcze przez wiele lat. Pod koniec XX wieku wydawało się, że świetność KRUM bezpowrotnie minęła. Budynki niszczały, a wiele cennych elementów wyposażenia zostało rozproszonych po świecie. Niektóre oryginalne dekoracje trafiły nawet do muzeów w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście pojawiła się nadzieja. W 1996 roku National Trust rozpoczął ogromny projekt ratowania KRUM. Rozpoczęły się lata prac konserwatorskich i restauracyjnych. Powoli przywracono dawny wygląd parku, odnowiono budynki i odzyskano utracone elementy wyposażenia. Dzisiaj odwiedzający mogą podziwiać efekty tej wielkiej pracy. KRUM znów zachwyca rozległymi widokami, historycznymi budowlami i spokojną atmosferą. Ale być może najciekawsze jest to, że KRUM nie opowiada jednej historii. To opowieść o arystokratach marzących o idealnym krajobrazie, o geniuszu Capability Browna i Roberta Adama, o tajnych badaniach radarowych podczas II wojny światowej, o szkole, ruchu Hare Krishna i wieloletniej walce o zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Dlatego KRUM jest czymś więcej niż pięknym parkiem. To miejsce, w którym niemal każdy zakątek skrywa własną historię, a za każdym wzgórzem czeka kolejna niezwykła opowieść. I właśnie dlatego warto odwiedzić ten niezwykły zakątek Worcestershire i przekonać się, jak wiele tajemnic może kryć pozornie spokojny angielski krajobraz. Także to tyle na dzisiaj z opowieści o KRUM. Zachęcam do odwiedzenia tego cudownego miejsca i do podróżowania ze mną w kolejnych odcinkach przez inne ciekawe miejsca, nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie. Trzymajcie się.